No i leje. Dość mocno leje. Kurde, mam nadzieję, że przestanie. Znowu deszczowo. Jakoś Hokkaido najbardziej deszczowa. Miała być najmniej deszczowa, a ciągle coś z tą pogodą tutaj jest nie tak. Może dlatego, że jest koniec sierpnia, już 20 dzisiaj. I wrzesień to jest ten najbardziej deszczowy czas po prostu w roku. Good morning. Good morning. Huh? Okay. Yeah, okay. It's raining. Yeah, I know. It's pretty terrible. To był właściciel schroniska. Miły facet. Wczoraj był bardzo zabiegany. Teraz pewnie właśnie wstał i włączył onsen. Otworzył, bo od 7 jest czynne chyba dla wszystkich. Nie, dla ludzi ze schroniska. O 10 dopiero dla ludzi z zewnątrz. No, tak, mówił, że leje. No, widzę, że leje. I pytał, gdzie się wybieram dzisiaj, czy pieszo. No. Do Kamikały, do sklepu. No, taki jest plan. Deszcz ustał jakimś cudem po godzinie. Mogłam schować parasol. Za to pojawiły się muszki. Nie wiem, jak się po polsku nazywają. Gnats po angielsku, bo ich było pełno w Stanach, to pamiętam. No i lata mi tego po prostu milion przed oczami. Próbują się dostać do oczu, nawet do obiektywu też łażą tutaj. Zastanawiam się nad wyjęciem moskitiery, ale wtedy będzie mi bardzo gorąco, bo jest bardzo parno. Zawsze coś. O właśnie, nawet aparat zaparował. Moskitiera się przydała na końcówkę. Bardzo pomogła. A teraz już jestem na głównej drodze. Doszłam. Po drodze jeszcze zatrzymał się pan ze schroniska. Chciał mnie podrzucić. Znowu kolejna osoba. Podziękowałam. Potem jeszcze policjant się zatrzymał. Zapytał, w którą stronę idę i powiedział, żebym uważała na niedźwiedzie. Tutaj żadnych nie ma. I pogoda jest taka ładna teraz nagle. Dobrze, że rano się tak zbierałam ospale, bo bym zmokła, a tak tylko godzinę szłam w mocnym deszczu. Teraz już jest ok. Oczywiście jest gorąco i pot się leje. Zawsze coś. Za jakieś 4 km sklep, więc fajnie. A potem jeszcze kawałek tą drogą, przy niej gdzieś muszę dziś zabiwakować. A potem będzie jeszcze jeden masyw górski, Teshio Dake, Mount Teshio. Tam jest jeszcze jedna chatka, właściwie 2 chatki, ale zbyt blisko siebie, żeby w obu nocować. I chcę sobie tam pójść. Wejdę se, a co? Bo tak albo można iść drogą naokoło tędy, albo naokoło przez tamtą górę, więc wolę przez górę. I jeszcze ma być jakiś szlak torfowiskowy. No. Gorąco. Wielkie pustkowie tutaj jest. Kamikawa była jedyną miejscowością, jedynym miejscem, gdzie były jakieś domy. Za nią były 2 domy, a potem już po prostu tylko las. Tam jest park narodowy wciąż. Jest autostrada, jest główna droga, którą prawie nic nie jeździ. Jest też linia kolejowa, na której na razie nie widziałam żadnego pociągu. Wypatrzyłam w Google miejsce, gdzie był zaznaczony teren spacerowy, ale się okazało, że to jest droga zamknięta dla ruchu i są roboty drogowe. No i roboty drogowe i taki plac budowy. A tu toaleta, w której się można zamknąć, toaleta dla robotników. Także właśnie się tutaj wprowadzam. O, zawsze się martwicie, czy te toalety są czyste, czy mi nie przeszkadza smród albo coś takiego, ale nie ma tu żadnego smrodu. Jest czysto, znaczy są ślady butów, błota na ziemi, no bo wiadomo, ludzie pracują tutaj w terenie, ale poza tym jest zawsze czyściutko.
Także no tu jest pisuar w rogu, ale nie jest obsikane ani nic takiego, jest fajne. A tutaj jest toaleta w stylu wschodnim, japońskim, czyli do kucania, ale no po prostu pachnie odświeżaczem. Jest nawet kran, także można umyć zęby. Wejście na teren budowy oczywiście grozi mandatem, także muszę się stąd zwinąć wcześnie rano, żeby... Myślę, że przed 6 nie przyjadą, raczej nawet przed 7 nie. Ale no, o 6 powinno mnie tu nie być, ale zawsze się mogę wytłumaczyć, że bałam się niedźwiedzi, bo okazuje się, że na Hokkaido to nie są czarne niedźwiedzie, to są brunatne niedźwiedzie i wszyscy się ich naprawdę boją. Właśnie ten policjant rano. I jeszcze raz byłam dzisiaj, miałam styczność z policją, ponieważ sama na nią poszłam. I tam chyba był właśnie ten sam pan, jeszcze drugi pan. Ponieważ chciałam zapytać, czy drogi dojazdowe do szlaków, na które się wybieram, są otwarte, bo ciągle są jakieś zamknięte drogi. Pomyślałam, dobra, policja będzie wiedziała. Więc poszłam, zapytałam, powiedzieli, że nie ma żadnych wiadomości o zamknięciu dróg w okolicy, więc powinno być ok. Aczkolwiek jeżeli chodzi o drogi leśne, to lepiej byłoby się dowiadywać u służb leśnych, tylko że tam trzeba zadzwonić i mówić po japońsku, więc to odpada. A policjanci są ogromnie mili i pomocni i mają służbowe telefony, w których mają aplikacje do tłumaczenia na angielski, więc da się z nimi osobiście porozumieć przez telefon, to bez szans. No więc tak. Więc myślę, że jakbym im powiedziała, jak bardzo się bałam niedźwiedzi, że mnie zjedzą i nie ma się tu gdzie rozbić i w ogóle i nie ma tu żadnych ludzi, wisi, ja myślałam, że będą i coś w tym stylu, to może mandat byłby darowany, bo przecież tu nie ma żadnych wykopów. Wykopy są dopiero pod autostradą, to jest tylko taki parking. No. Taki mam pomysł, ale mam nadzieję, że nikt się nie pojawi. No to rozbijam się. Na kolację mam rybki z ogonkiem i jeszcze mam sałatkę jarzynową i mam 5 pomidorów do zjedzenia, ale będę je oszczędzać. No, tyle na dziś. Piąta 28. Nikogo nie ma. Uciekam. Super nocleg. Wieczorem było bardzo gorąco, ale z czasem schłodniało i już jest ok. Mgły poranne właśnie się uniosły już. Góry jakieś tu z boku mamy. No i jeszcze tylko 50 metrów i będzie wolność, to znaczy brak mandatu. Jakby naprawdę policzyć wszystkie mandaty, które powinnam dostać, to są setki tysięcy złotych już chyba, bo codziennie popełniam jakieś wykroczenie. Nie robię nic złego przecież, nikomu nie uszkodziłam, tylko spałam i zawsze tak jest i codziennie jakieś wykroczenia. Co ja mam za życie? Dobra, jestem za szlabanikiem. Upiekło się po raz kolejny. Jeszcze nigdy nie dostałam mandatu, żadnego. Ale zawsze może być ten pierwszy raz. Droga puściutka, nikogo nie ma. Ruszam w kierunku ścieżki przyrodniczej przez bagna. Tutaj była moja druga opcja noclegowa, zabytkowa stacja kolejowa, bo tu już się pociągi nie zatrzymują. Jest taki monument mały, jeszcze jest drugi. Jest zamknięta, więc noclegowo byłoby słabo, ale namiot można byłoby rozbić, ale wolałam na pewno, było lepiej w kibelku. Ze ścieżki przyrodniczej niestety nic nie będzie. Właśnie mnie tknęło, żeby sprawdzić w Google Street View, jak wygląda ta droga na drugim wylocie, bo to jest taka pętla. To jest stara droga, pewnie wybudowana, kiedy budowano tunel. Czeka mnie tunel w związku z tym. I tylko część jest dostępna, dojazd do tej ścieżki przyrodniczej i niestety nie da się wejść na drugą stronę i dojść za tunelem do głównej drogi, znowu jest zamknięta. Są tablice i jest szlaban jeszcze na zdjęciach z tej ścieżki jest też pokazane, że jest szlaban. Kurde, no znowu o tą ścieżkę na policji nie pytałam wczoraj. No,
trzeba było. No trudno, oby tunel miał chodnik. To by było najważniejsze. Szkoda, ładne bagienka, jeziorka. Dużo tego nie było, to jest króciutka ścieżka, no ale ominęłabym tunel. No niestety. Życie na szlaku w Japonii. Bez szlaku. 3332 metry, o matko. Całe szczęście jest szeroki chodnik. No i już na świeżym powietrzu. Chodnik był spoko, także dobrze się szło. 45 minut. A tu jest ta droga, którą miałam wyjść. Faktycznie jest zamknięta, nawet jest po angielsku napisane. No to idziemy dalej na szlak. No i jest szlak, jest zejście z drogi i jest strzałka. Te małe znaki na dole, te pierwsze 3 znaczą właśnie też i Odakę, więc to na pewno jest to droga, a za chwilę będzie ścieżka. Na dobry początek trzeba coś zjeść. Kotlety mielone. Nie wiem, czy to jest na pewno zwykły kotlet. Wygląda jak coś dziwnego. Nie wiem. Pomidorek, czekolada i żelki. Tak mi się wydaje, że to mogła być siekana ośmiornica. Taki nieznany mi rodzaj mięsa. Taki różowy kolor, fioletowy. I dosyć twarde mięso. No nie wiem. W każdym razie teraz 3700 km już było, ale czekałam na ładne miejsce. Więc to jest to ładne miejsce. Na razie jeszcze wciąż leśna dróżka i ładny dziki las. Widziałam przed chwilą jelonka. Uda się raczej systemową, przeskoczę po tym kamieniu, się trawy. Za długo się nie nacieszyłam suchymi butami, tutaj się już nie uda. Martwi mnie, że nie widać żadnych śladów ludzi, tylko jeleni. I ta ścieżka tam po drugiej stronie coraz gorzej wygląda. Ale idę, no, idę. Niestety kolejna porażka. Szlak się kompletnie zagubił, zniknął. Oj, muszę się tak przebić. No, kończy się hashtag. Droga jest kompletnie zarośnięta. Nie ma żadnych śladów, że ktokolwiek tędy szedł. Tu jest nadrzeczne pobojowisko po powodzi, no i tyle. Jelenie i pewnie jakieś niedźwiedzie, ale nie widziałam żadnych śladów niedźwiedzi tutaj. Mega rozczarowanie. Mam 4,5 km do grzbietu, w tym 2 km, 2,5 po jakimś bardzo stromym, rzekomo ścieżką, ale skoro tu nikt nie chodzi, to tam też ścieżki nie będzie, także naprawdę wielkie rozczarowanie. To miała być ostatnia góra na mojej trasie, ostatni szlak i ostatnia chatka, w której chciałam spać i chciałam się nią nacieszyć i pożegnać japońskie góry. A tak pożegnam japońskie góry w chaszczach i z mokrymi niepotrzebnie butami. I muszę się wrócić do tej rzeki i do drogi i dreptać główną drogą. Muszę nabrać dużo wody, bo do miejscowości jest bardzo daleko. Słabo, bardzo słabo. No niestety tak to przejście wygląda. Co druga koncepcja przejścia okazuje się niemożliwa do zrealizowania. No po drugiej stronie góry jest parking i jest druga ta chatka właśnie przy parkingu i pewnie wszyscy robią tylko pętelkę i o tym szlaku już dawno zapomniano, bo on kiedyś istniał. Przecież była tabliczka, tylko no bardzo stara. No i niestety. No szkoda. Co zrobić? Do widzenia, moje 3700. Niestety widzę Cię drugi raz. Asfalt nudny jak flaki z olejem, jak zwykle, ale tu jest coś ciekawego. Ta roślina rośnie też w japońskich lasach brzozowych. Jest bardzo północna. Że ja już jestem bardzo daleko na północy. Nie tylko brzozy i jodły sachalińskie, ale nawet ten kwiatek, którego nazwy niestety nie pamiętam. W domu u mnie się go nazywa bucikiem, ale to chyba nie to.
A oto pierwszy budynek po jakichś 40 kilometrach. Właściwie drugi, bo przez chwilę była jeszcze jedna ruina. Niestety burza siedzi mi na ogonie. Na szczycie, na którym miałam być, już jest. No ale nie bardzo jest się gdzieś schronić. Wybieram się w pewne miejsce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale chyba nie zdążę. No nie zdążyłam, zmokłam, lało straszliwie. Schowałam się pod parasolem, nie zdążyłam ubrać skarpet wodoodpornych i buty, które właśnie, i skarpety, które właśnie wyschły, kompletnie zmokły. Ale tamta chmura dosyć szybko przeszła, nie wiem, z pół godziny, godzinę lało, to i tak dość długo. No a potem zaczęłam szukać noclegu. Zaczęła się wieś, było kilka gospodarstw, ale tak dziwnie trochę. Google pokazywał świątynię i ja do tej świątyni chciałam dotrzeć. Dotarłam, okazało się, że jest naprzeciwko jakiegoś domu, jakieś czerwone światło miga u wejścia i w ogóle jest bardzo na widoku, więc odpada. Poszłam dalej, bo miała być opuszczona szkoła we wsi, znaczy po prostu już nieczynna od 2014, bo nie ma dzieci we wsi, bo tu nikt nie mieszka. Nie no, są te 3 gospodarstwa, które minęłam. I może jeszcze ktoś tu w centrum mieszka, aczkolwiek nie widziałam żadnych domów na razie. No i doszłam na skrzyżowanie i patrzę, o jakaś ruina, ale nie bardzo tak się włamywać do ruiny. I odwracam się, patrzę, a tu jest brama Tori i prowadzi pod górkę do zagajnika. I tu jest druga świątynia. No po prostu cud. To się nie dzieje przez przypadek, że się takie rzeczy znajdują właśnie wtedy, kiedy ich tak bardzo potrzebuję, jak mój namiot cieknie i idzie burza, bo właśnie idzie następna chmura burzowa i grzmi już tak porządnie, bo z poprzedniej był tylko jeden piorun, a teraz to już tak więcej. Więc ogromnie się cieszę, już się przywitałam z bóstwem i przedstawiłam i zapowiedziałam swój zamiar spania tutaj. W środku jest stęchły zapach, ale jest czysto. Jest szczotka, także rano pozamiatam. I jest też kibelek, tylko taki strasznie stary. No ale w każdym razie jest. No i jest bęben też do grania. Nie, może jeszcze czasem ktoś tu przychodzi. Pewnie zamiatają liście tak, żeby było ładniej, schludnie. Bo wiadomo, bóstwa nigdy nie opuszczają świątyń, nawet jeżeli ludzie opuszczają świątynię. No, to tak, czekam na burzę. Jest cisza przed burzą, ani listek drgnie, tylko opadają krople z drzew po poprzedniej ulewie. Ale na dziś jestem uratowana. Dziękuję. Ale wspaniale. Brzmi ten bęben, dawno go nikt nie używał, jest mega zakurzony. Normalnie w świątyniach bębni się o 6 rano. I chyba robi się to trochę inaczej. Są 2 zestawy 2 pałeczek, więc to się tak na przemian bębni. Ale nie będę za bardzo bębnić, bo jeszcze ktoś usłyszy. Chyba ktoś jeszcze mieszka tam we wsi, bo słyszałam samochód, który wyjeżdżał z drogi, która jest poniżej tego wzniesienia, na którym stoi świątynia. Ale czas się tu naprawdę zatrzymał za 3/5. Pewnie w jakieś październikowe popołudnie 20 lat temu. Są zacieki na suficie. Było bardzo dużo kurzu i mieszka tutaj mysz. Poznałam ją. Ale mysz do tego stopnia nie jest przyzwyczajona do ludzi, że nie zabrała się w ogóle za moje jedzenie. Nawet nie zajrzała do mojej torby z jedzeniem. Nie wiedziała, że to się je, bo tutaj nigdy nie ma jedzenia. W świątyniach się nie je oczywiście, ale są ofiary normalnie, więc powinna znać smak ludzkiego jedzenia. Choćby z przynoszonego ryżu i owoców, ale no, nikt tu bardzo dawno niczego nie przynosi. Nie ma nawet kadzidełek.
śmierdzi myszami. No ale cóż, pewnie niektórzy szintoiści uznaliby, że ta mysz jest wcieleniem jakiegoś bóstwa i daliby jej parę ziarenek. No nie będę karmiła myszy. Lepiej, żeby tu nie było myszy, ale z tym się już nie da nic zrobić. Jest instalacja elektryczna. Bałam się jej użyć, ale ostatecznie zdecydowałam się najpierw wypróbować na powerbanku, czy nie będzie jakiegoś spięcia. Bo do powerbanku byłoby mi najmniej żal i nie było, wszystko ok, więc naładowałam elektronikę. W związku z tym jest późno, już jest 7:30. Ale nie szkodzi. Dziś tylko 35 km będzie do jakiegoś kempingu w parku, w jakiejś miejscowości. Po drodze jeszcze będzie sklep taki Noue. W ogóle nie planowałam tą trasą iść, no wyszło jak wyszło. Mam tylko litr wody, więc czekam na ten sklep. No, fajna świątynia. Bardzo chciałam jeszcze raz przenocować w świątyni, więc fajnie, że się udało. Może tak miało być, żeby mnie burza nie zmiotła z góry, tylko żebym miała też fajną chatkę, tylko trochę inną. Tak. Ciekawe, czy są tu jacyś Ainowie. Podobno Ainowie jeszcze niektórzy praktykują dawną swoją religię. Nie wszyscy przeszli jakby konwersję na jakieś inne typu szintoizm, buddyzm albo nawet chrześcijaństwo. Ale rdzenna religia Ainów jest bardzo podobna do szintoizmu, to jest praktycznie to samo. To też są animistyczne wierzenia, to też są bóstwa, które rezydują we wszystkim, co istnieje w roślinach, zwierzętach, przedmiotach martwych. Tylko jest to na zasadzie takiej, że to jest bóstwo jest niematerialne i poza tym światem, ale ma jakby swoje przedłużenie, które właśnie rezyduje w tych wszystkich przedmiotach. I są różne ciekawe rytuały. Najbardziej znany jest ten związany z niedźwiedziami, że jeżeli myśliwi znajdą małe niedźwiadki w gawrze, w legowisku matki, to zabierają je do wsi. Tam te niedźwiadki są wychowywane i nawet karmione, nawet przez kobiety. Były, to już bardzo dawno temu miało miejsce, takie rytuały już nie są praktykowane. W każdym razie do dorosłości się chowało w takie niedźwiedzie i potem rytualnie się je zabijało i zjadało. I to nie miało takiego negatywnego znaczenia, że to jest jakiś wróg albo coś, tylko właśnie, że nadzieja w tym, że bóstwa będące w tych niedźwiedziach będą zadowolone z tego, jak były traktowane i powrócą jako coś dobrego. Tak to działa. No. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze coś takiego robi. Na pewno jest jeszcze bardzo dużo innych zwyczajów. Niestety na mojej trasie nie ma żadnego muzeum. Patrzyłam właśnie w internecie, ale wszystkie są strasznie daleko. No. A do końca mojej wędrówki jest już bardzo blisko. Możliwe, że nie wyjdzie mi 4000 km, tylko wyjdzie mi 3950. Nic z tym nie zrobię. Jakby chyba już nie będę robić dodatkowych pętelek. Wyjdzie jak wyjdzie. No to zwijam się, żegnam się z Kami. Ainowie swoje bóstwa nazywają Kamoi, więc naprawdę jest to prawie to samo. I żegnam się z myszką i lecę. Jeszcze żółte kwiaty i już żółte liście na orzechu. Taki Noue osiągnęłam. Sklep niestety jest tylko jeden mały i otwarty od 11:30, więc to jeszcze nie jest ta pora, 10:30. Ale nie szkodzi, mam jeszcze dużo jedzenia, a przed chwilą dostałam jeszcze soczek w ramach Trail Magic. Pani w żółtym aucie, będąca inspektorem czegoś tam, widziała mnie już 2 razy po drodze, bo raz była w gospodarstwie, które mijałam, potem gdzieś jechała i teraz mnie dogoniła i dała mi soczek, jeszcze 2 cukierki wyciągnęła z kieszeni. Także fajnie, ludzie się interesują, gdzież to idę i skąd się wzięłam. No, myślałam, że kupię herbatę i lody i banany, no ale
Kupię wieczorem, bo ma być jakiś jeszcze mały sklep w tej miejscowości, do której idę, gdzie jest ten darmowy kemping. Darmowy tylko w tym roku, już w następnym ma być płatny. Mi się udało. No jest tu też taki park, poza tym nie ma zbyt wiele, taki bo jakaś firma budowlana, to tam poszłam poprosić o wodę, bo myślałam, że tutaj to może nic nie być na boisku, ale jest. Tu jest w ogóle szkoła i jakieś zajęcia się odbywają w jakiejś hali sportowej, także tam jest chyba też toaleta. Fajnie. No i tyle, jest strasznie parno i gorąco. Bardzo wilgotno po tej wczorajszej burzy, zresztą wczoraj też było bardzo wilgotno. Chyba jednak pora deszczowa nie omija. Okej, tylko właśnie się zaczęła. Albo jest w środku, może jest w środku, bo przecież jest koniec sierpnia. Chyba dzisiaj kupię bilet do Polski, tak myślę. Wczoraj googlowałam ceny i wychodzi, że muszę trochę poczekać na tańszy bilet, bo dopiero na 10 września są bilety trochę tańsze i tak kosztują prawie 4,5 tysiąca, ale za bardzo nie ma innej opcji. No, więc chyba jeszcze posiedzę w Japonii. A do końca szlaku został mi tydzień, może nawet mniej, może 6 dni. Patrzcie na to, jest kolejna góra, Uinishiri się nazywa, ma 1142 metry, dość wysoka, ale nie jakoś strasznie. I są dwa szlaki i da się zrobić taką półpętlę, którą wyjdę w miarę na północ, więc chyba po prostu tam pójdę i spróbuję, może wreszcie ta góra się uda. Chatka otwarta, super, są w środku prycze do spania. Co za genialne miejsce. Było zaznaczone na tej planszy przy drodze. Miałam nieśmiałą nadzieję, że chatka okaże się rzeczywistością, a nie tylko jakimś obrazkiem typu, że jest jakaś, że jest WC albo coś. WC też byłoby dobre, albo że po prostu była kiedyś i zniknęła, bo dawno po prostu zmurszała. Ale nie, jest piękna. Jest woda w strumyku, mogę się napić, mogę się nawet umyć, co chyba zrobię. Napełnię sobie butelki i tutaj się wykąpię. Jest też WC. No super, nawet jest miejsce na ognisko i stolik, na którym stoi aparat. Jest piękna polana, taka górska. Super, jest po 16, 15 po. Zostaję, oczywiście, że zostaję. Po prostu zrobi mi się dodatkowy dzień z tego wyjścia górskiego, ale okej. Jestem bardzo szczęśliwa zawsze. Jak jest chatka, to jestem szczęśliwa. A, co za dar od losu. Ostatnio los mi bardzo dużo darowuje, za co jestem bardzo losowi wdzięczna. Chatunia będzie na pewno super, więc nie będzie niedźwiedzi na pewno. A, zjem sobie teraz chyba od razu kolację, bo jeszcze nie jadłam lunchu, bo tak byłam ciekawa, co tu będzie, że się nie zatrzymywałam. No i fajnie. No i jutro sobie rano wejdę na górę, nie będę się bać, że będzie burza, bo te chmury to tak niby nic takiego strasznego jak wczoraj, ale zawsze coś może pokropić. No i gdzie tam biwakować na tej grani? Na pewno jak zwykle na grani będzie słabo, bo nie będzie miejsca, więc to jest mój pałac na dzisiaj.
Tak, to wszystko jest mój pot. Kompletnie wszystko jest mokre. I tak jest gorąco, że po prostu nie ma i wilgotno, że nie ma opcji, żeby ten pot, który wypływa, wyparował ze skóry. Wszystko jest mokre. O Jezu.
O, i słone. Ochyda. Nie mogę się już doczekać końca, prawdę mówiąc, ale jeszcze będzie kilka dni bardzo deszczowych, więc koszulkę wykręcam nie po raz ostatni. Ale może po raz ostatni z potu. Nie jest to łatwy szlak. Ten, którym wyszłam na główny szczyt, był uczęszczany, był potwornie stromy, były skały do wspinania, był nawet taki jeden przewieszony głaz i tylko jedna lina, dwie liny. A za szczytem szlak zdziczał. Jednak ludzie schodzą tam tym szlakiem, choć ja sobie z plecakiem nie wyobrażam. I schodzą do parkingu i wracają, bo jednak te krótkie wycieczki są najpopularniejsze. Pętelki rzadko kto robi, jest taka możliwość, ale ten szlak jest właśnie bardzo rzadko uczęszczany i dosyć zarośnięty. Był koszony, na szczęście był koszony, bo jak się w Japonii nie kosi szlaku, to wszystko zarasta trawa bambusowa w jeden sezon, ale jest na stoku i jakby ścieżka z czasem, wraz z upływem lat zaczęła zjeżdżać na stok, więc jest bardzo wąska i bardzo łatwo jest się z niej ześliznąć. Już musiałam się chwytać trawy bambusowej, żeby nie zjechać. Zasznurowałam mocniej buty. No i słońce jest bezlitosne dzisiaj. Już po prostu tak mnie pieką oczy od potu i mam okulary też całe umazane w soli, ale no cóż, jeszcze 4 km tego. Teraz jest ten szczyt taki drugi, z którego teoretycznie się już schodzi, a jak znam życie, to jeszcze będzie kilka szczytów pośrednich. Wlazłam, nie, jeszcze kawałek. O Jezu, ledwie zipie. Wiatru prawie nie ma, jest troszeczkę powiewu, ale zatrzymują go te trawy bambusowe, więc nie dochodzi to do mnie niestety. Ale piękny widok jest. Trochę jak na dziurkowcu. Na zejściu jest na szczęście więcej lin. Może właśnie dlatego, że jeszcze skały tak nie wyzierają z podziemi. Jest właśnie gleba jeszcze nie wydeptana. Jest 19, kompletnie ciemno. Doturlałam się do Nishiokoppe i udało mi się jeszcze zaliczyć sklep 10 minut przed otwarciem. Hurra! A teraz idę na ten darmowy kemping.